Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Pamiętajcie, że zamówienia złożone przez sklep internetowy macie możliwość odebrać również w naszym magazynie osobiście. Dniami do odbioru to jest poniedziałek, środa, piątek, a mam nadzieję, że już do zwyczaju na stałe trafi również pierwsza i trzecia sobota miesiąca, że będziecie mogli po prostu też w sobotę wpaść ze względu na czas pracy, powiedzmy, i odebrać swoje zamówienia złożone poprzez sklep internetowy. A bohaterem dzisiejszego filmu z serii wrzesień 1939 będzie SDKFZ 247 w wersji B z karabinem maszynowym MG34. I bynajmniej nie jest to model, który brał udział podczas kampanii 1939, ani również podczas kampanii przeciwko Francji w 1940 roku. Model ten, znaczy tutaj już powiem Wam szczerze, że wrzesień to jest już tylko nazwa. Nie jest to nazwa serii modeli z września 1939, czyli modeli pojazdów polskich, modeli używanych w Wehrmachcie, czy też w Armii Czerwonej do 1939 roku, tylko ta seria rozwinęła się już o modele z późniejszego okresu wojny, II wojny światowej. No, ciekaw jestem, czy zostanie pociągnięta seria późniejsza. No trochę by to było dziwne, gdyby firma First to Fight wydawała dalej pod nazwą wrzesień 39 modele z okresu zimnej wojny. Powiem Wam, że myślę, że seria wrzesień 39 powinna być już zamknięta i powinna powstać nowa seria, na przykład pojazdy II wojny światowej. Ja myślę, że najlepiej by było tutaj pojazdy i sprzęt wojskowy, powiedzmy, II wojny światowej, tak? To by było najlepsze rozwiązanie. Z fajnym takim dodatkiem, na przykład napisem, że można by było zrobić, jeżeli model jest, powiedzmy, z kampanii afrykańskiej, no to proszę bardzo, piszemy Afryka, powiedzmy 41, 42, 40 chyba jeszcze trzeci, tak, powinien być jeszcze 43 łapać się, czy też na przykład front zachodni, front wschodni, front południowy, Włochy. To by było fajne, czy na przykład modele spod, powiedzmy, Dunkierki, ale to oczywiście Francja 40 rok. Tak prezentuje się pudełko samochodu, właśnie SDKFZ 247 w wersji B, który został przez wojska lądowe Wehrmachtu zamówiony w 1941 roku. Ten model został, oczywiście jest to 4x4, Daimler-Benz produkował, nie Krupp, tylko Daimler-Benz na podwoziu SPKW typ 1C. I posłuchajcie, ten model w stosunku do wersji A jest krótszy o 20 cm, wyższy natomiast o 10 cm i dodatkowo spód był dopancerzony płytą pancerną. I ten model pojazdu był uzbrojony, zgodnie tutaj z opisem, w MG34, ewentualnie MG42. Tak prezentuje się Artbox. Niestety w tym zestawie nie posiadamy figurki. Szkoda, bo by przydał się taki mały niemiecki podglądacz sąsiadek z lornetką. Fajnie by było, żeby tu właśnie była figurka, tak jak w poprzednich niektórych modelach First to Fighta serii wrzesień, po prostu, gdzie na przykład był dowódca, kierowca. No, dużo ciekawiej prezentuje się tego typu model, jeżeli mamy do tego figurynkę, tak? Z drugiej strony
mamy, uwaga, bo tutaj jest dość ciekawa sytuacja, od paru modeli, wersja wrzesień, pojawia się w języku miesięcznik, jak i również opakowanie, zwróćcie uwagę, jest w wersji polskiej i w wersji angielskiej. Miesięcznik, znaczy ta gazetka dodawana do ten magazyn, do którego dodawany jest model, jest dwujęzyczny. No myślę, że to powinno być od samego początku, no ale jak zwykle Polak mądry po szkodzie. Na pewno by się ta seria cieszyła dużo większym powodzeniem w anglojęzycznych częściach, czyli tak naprawdę na zachodzie czy też wschodzie na pewno by się dużo większym zainteresowaniem cieszyła. I powiem wam, że tak naprawdę ten model pojazdu, tak rozmawiałem właśnie, to nie wiadomo po co on się pojawił. Chyba z samego po prostu, w sumie ciekawy model jest. Jest to wóz dowodzenia, taki rekonesansowy, wóz łączności, ale szczerze mówiąc tak, dla graczy we wrzesień 39 nie do ruszenia, bo nie postawisz w swojej na przykład armii niemieckiej tego modelu, no bo 41 rok. Ktoś gra powiedzmy jakąś rozgrywa kampanię francuską, no to też nie, bo 40 rok, więc tutaj mamy dość taką dziwny okres we wrześniu 39, w sensie mówię o serii wrzesień 1939, że na razie ten model, no jest, bo jest, tak, z ciekawości. Ale nie jest to znowu model dla modelarzy, ponieważ jest to, pamiętajcie, seria wargamingowa. I to jest uproszczony model, tak? To nie jest tak zdetalowany model, jak nas przyzwyczaiły chińscy producenci, na przykład Border, Vespid, Meng, czy też nawet niektóre zestawy Trumpetera, tak? To jest jednak nadal uproszczony model i powiem szczerze tak, początkujący modelarz to się dowiaduje dopiero, że takie coś było i nie wiem, czy on jest zainteresowany, do kogo jest skierowany ten model. Nie wiem, powiem wam. Tak prezentuje się zawartość pudełka, ale do tego zaraz przejdziemy, posłuchajcie, do samego unboxingu. Szybciutko przelecimy sobie gazetkę. Obrona Lwowa, część pierwsza, część trzecia, oczywiście kontynuacja będzie. Widzimy mini monografię jednego z niemieckich oficerów marynarki. W środku już znajdujemy, posłuchajcie, dużą instrukcję, wreszcie. To już od kilku ładnych numerów jest, nie? Ale seria wydaje 10 lat już się ukazuje, no dość późno to się pojawiło, do tej pory były takie mini instrukcje tutaj, jak i również na tyle opakowania pudełka samego i one dla wielu osób były nieczytelne, powiem wam, nie dziwię się. Jedna strona poświęcona jest malowaniu, jak i również konstrukcji danych technicznych tego samochodu. Mamy sugerowanych dwóch producentów farb, hiszpańskiego Vallejo, jak i również polską Hatakę. Ja sugeruję pierwszego producenta, a jeżeli chodzi o drugiego, to tylko i wyłącznie seria Orange. Nią na pewno pomalujecie, ale to już jest dla takich modelarzy starszych, ze względu na to, że jest to farba o dość intensywnym, niesprzyjającym domownikom zapachu. O samym SDKF Z247 mamy w języku polskim, w języku angielskim. Mamy porównanie tak samo AUS A i AUS B tutaj. Gdzie te 6 osób się tu mieściło, to nie mam zielonego pojęcia, bo jak widzę na tych dwóch typów, to już widzę ciasno, bo tu jeszcze jest kierowca. Załoga składała się z 6 osób. No i tutaj na końcu mamy do gry wrzesień 39. Szczerze mówiąc, to gra, nie widzę jeszcze oficjalnych, zakończonych zasad. Jak ktoś gra, no to w każdym razie ten model może użyć 1 za 8 punktów. Tu mamy już poświęcone, wszystkie pokazane, producent nam pokazał wszystkie modele, jakie do tej pory, taki mini katalog wszystkich modeli, jakie się do tej pory pojawiły. Dobra, to teraz zasuwamy, posłuchajcie, z unboxingiem
No i tutaj będzie nam potrzebne tło, które nam sprzyja pokazywaniu ramek i ostrość będzie na pewno łapana. Mamy tak, jedną malutką rameczkę, drugą malutką rameczkę, torebeczkę z kalkomaniami i blaszkami fototrawionymi, duża ramka, średnia ramka. No i teraz zaczniemy, wiecie co, zacznę w ogóle od torebki z kalkomaniami i mini blaszką. Tak prezentuje się kalkomania. Mamy nawet chorągiewki. Jeżeli chodzi o tutaj oznaczenia, to widzimy, że to jest sam Wehrmacht. A tam widziałem panów w bluzach w ciapki i tak samo mieli hełmy w pokrowcach w ciapki, więc myślę, że tam to było troszeczkę inna jednostka. Bardzo ładnie wydrukowane kalki, mamy oznaczenia też dywizyjne, 3 rodzaje oznaczeń, raz, dwa, trzy różne rodzaje, 3 tablice, różne numery. To się chwali, że jest tak, tyle mamy kalkomanii. No i teraz uwaga, blaszka. Maluteńka, ale jest, cieszy. A za oknem słyszę nadchodzącą burzę i zaraz będzie ujujuj. Działo się. Bardzo dobrze, że się pojawiła blaszka. Nie wiem, czy wszyscy dadzą radę z tą blaszką, jeżeli chodzi o początkujących modelarzy, ale jest w każdym razie. No i teraz bierzemy, do ręki wziąłem ramkę F, na której widzimy tutaj lornetę nożycową na podstawie stałej, którą montujemy do podłogi, oczywiście samochodu pancernego. No i mamy 2 MG. Dlaczego mamy 2 MG? Zobaczycie po prostu przeglądając instrukcję. Ale w każdym razie od miejsca zamontowania zależy użyty MG34. Szkoda, że nie ma 42, aby się przydała. Następna ramka D. Znajdziemy kocyk, czyli plandekę tutaj zwiniętą, reflektor, jak i również skrzynkę, którą na boku karoserii montujemy, na której znajduje się gaśnica. Teraz ramka B. No i tu jest najwięcej detalu. Mamy, posłuchajcie, bardzo fajnie wykonane są fotele na stelażach ramowych, tapicerka i powiem wam, że z tego co ja oglądałem, to już od pewnego momentu Niemcy przestali używać czegoś, co było powiedzmy kanapy skórzane, tylko one były bardziej prezentowe ze względu na koszt, jak i również łatwość czyszczenia takiego fotela i często nie były na pewno tapicerowane, tylko sprężynowane. Po prostu był prezent, może lekko tapicerowany, jakąś wykładzinę miał i następnie sprężyny. I tu mi się właśnie rzuciło w oczy, że bardzo fajnie są wykonane te fotele. Koło zapasowe mamy oczywiście w pokrowcu. Następnie mamy elementy podwozia, skrzynię z anteną. Tak, dobrze mówię? Wydaje mi się, że to jest tak. Elementy delikatne podwozia. No koła są, no jeżeli ktoś będzie chciał dobrze wykonać ładnie, to na pewno będzie musiał sporo części tutaj pozamieniać albo podorabiać. Łącznie z kołami, no bo to są takie prosto zrobione koła, nie ma żadnego tutaj prawidłowości w protektorze chociażby. 2 kanapy mamy kolejne, tutaj do zamontowania w środku, no możliwe, że tu się wmieściło tyle osób. Mamy tutaj oczywiście w ten sposób pokażę deskę rozdzielczą, kolejne elementy. Model porządnie zrobiony, poprawnie, w ten sposób zrobię poprawnie, bo ja już troszeczkę zmieniam modele na bardziej zaawansowane.
No i tutaj mamy uproszczoną karoserię po prostu. Góra-dół z narzędziami inżynieryjnymi typu łopatka, młotki, powiedzmy kilof już nałożone na zewnątrz. Nic nie jest otwieralne. Luki tak samo, tu mamy kilof, tu montujemy z tyłu właśnie to koło zapasowe w osłonie prezentowej, a tak prezentuje się układ jezdny. Na maksa uproszczony, tutaj tam jeden czy dwa elementy jedynie doklejamy z ramki tej dużej, ramki, którą omawiałem wcześniej, B. No i co tu mamy? Mamy elementy wnętrza i powiem wam, troszeczkę się tu zawiodłem, bo myślałem, że te elementy jednak powinny być albo oddzielnie zrobione, czyli po prostu MG powinien być, przepraszam, MP, bo to jest pistolet maszynowy, jak i granaty. Fajnie by było, żeby to było oddzielnie zrobione, bo tu są strasznie spłaszczone i wyglądają jak tak zbyt dziecinnie. Jakieś elementy chyba zamknięcia mamy na drzwiczkach. Z drugiej strony mamy, nie wiem co to jest, nie wiem czego to ma być imitacja. No i mamy też imitację zamknięcia i drzwiczek. Te elementy już bym chyba zrobił z możliwością otwarcia. A tu mamy po prostu menażki. No i to by było wszystko, powiem wam. Te rameczki to jest cały zestaw SDKFZ. Prosty, miły model do sklejenia. Ja akurat nie znajduję się w targecie tego modelu. Na chwilę obecną przynajmniej mogę tak powiedzieć. Nie wiem, do czego bym miał wykorzystać ten model. Nie wiem, po prostu powiem szczerze. Troszeczkę zmieniłem profil swoich zainteresowań na po prostu bardziej zaawansowane modele. Bohaterem dzisiejszego odcinka unboxingu samochód opancerzony SDKFZ 247 w wersji B, wyposażony w MG34, dwa warianty montowania, bez niestety figurek. Jest to 101 numer i oczywiście model jest w skali 1,72. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli chcecie wersję A unboxing, napiszcie w komentarzu. Zapraszam do sklepu. Link do tego modelu, jak i całej serii wrzesień 1939 znajdziecie w opisie tego filmu. Liczę na lajki, liczę, posłuchajcie, na komentarze, na nowych subskrybentów, liczę również, jeżeli wam się podoba to, co robię, dajcie mi po prostu suba, a jeżeli chcecie być na bieżąco informowani o nowościach, wystarczy zaznaczyć jeszcze ikonkę dzwonka. Kolejny subskrybent zbliża mnie do otwarcia kolejnych możliwości współpracy z YouTube'em. Ja dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia czołgiem. Trzymajcie się. Cześć.